Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 5 dzień września 2023 roku. Imieniny obchodzą Herakles i Stronisława, których bardzo gorąco pozdrawiamy. Za oknem mamy 18 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Blok BTC 806 304, cena KNG 1,66 USDT, cena cash 287 KNG, co oznacza, że jeden cash jest warty prawie 2000 zł, a to oznacza, że wycena Kangi to ponad 49 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 165. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Kamil. Cześć Sławku. Kamil, czego boi się śpiący nietoperz? Nie wiem. Biegunki. Bum, 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 bum. Powiedz Kamil, co takiego się działo przez ostatni tydzień w świecie Bitcoina i Ethereum? No to w świecie Bitcoina i Ethereum wróciliśmy do poziomów z zeszłego tygodnia, chociaż mieliśmy taką małą górkę w ciągu ostatniego tygodnia. No na ostatnim kwadransie jeszcze było w miarę stabilnie i później 29 sierpnia, czyli praktycznie tydzień temu, koło godziny 16 mieliśmy bardzo duży wyskok. No taki bardzo duży to może w sumie on nie był, no ale dość znaczny, no $2000. Przeciągnęliśmy to przez kilka dni do 31 sierpnia, no i wtedy nastąpił spadek na Bitcoinie. No ogólnie Bitcoin i Ethereum idą tym samym trendem, tak? Czyli mieliśmy najpierw wzrost 29, później 31 delikatny spadek do 20, praktycznie 7 tysięcy na 25 700, później przez kilka dni znowu spokoju i koło 2 września, 2 września znowu był jakiś dołek taki kilkuset dolarowy, tak? Nie można tu powiedzieć o jakichś dużych ruchach, no bo to nie są duże ruchy w stosunku do ceny Bitcoina. No, pamiętamy to, jak spadało o 10 tysięcy czy o 7 tysięcy w ciągu kilku dni, kilku godzin nawet. Ale krew się lała. Krew się lała. No, teraz to i była euforia i krew się lała, tak? No, czyli mieliśmy momenty euforyczne. No, ten wzrost w zeszłym tygodniu był naprawdę, od dawna takiego nie widzieliśmy, tak? Ale to był wzrost chwilowy, no wróciliśmy do poziomu zeszłego tygodnia. Jak zaczęliśmy, zeszły tydzień kończyliśmy na cenie $25 900, no to w tym tygodniu jesteśmy na $25 700. Co by do Bitcoina? No do Ethereum jest podobnie. Tam ogólnie wróżbici różni próbują znaleźć jakieś formacje. No tutaj z ostatnich newsów czytałem, że jest formacja Klina, która zapowiada wzrosty prawdopodobne, no ale no to już mieliśmy analizę techniczną, ja nie jestem zwolennikiem, wolę analizę fundamentalną. No a według analizy technicznej szykują się wzrosty, tak? No sytuacja na rynku jest taka, że dużo wydarzeń takich może nie bezpośrednio połączonych z rynkiem kryptowalut, ale pośrednio przez jakieś fundusze inwestycyjne. No właśnie. Dziwne rzeczy się dzieją i to zapowiada, że no wszystko wskazuje na to, że wzrosty będą. No ale ja nie powiem na pewno, kiedy te wzrosty nastąpią. Tak? No gdybyś wiedział, to byś był jednym z najbogatszych ludzi na świecie. To takim jak na przykład Larry Fink, czyli szef BlackRocka. No właśnie. Wiem, że ten temat był poruszany przez ciebie i przez Łukasza podczas ostatnich kwadransów i no comment, ale no właśnie, chciałbym, żebyśmy dokonali pewnego podsumowania i też pokusili się na pewną refleksję. BlackRock. Tak. Ustalmy, co wiemy. Jest właścicielem 4 z 5, tak? Jest drugim udziałowcem w 4 z 5 największych kopalni Bitcoina na świecie. Tak. Mamy podejrzenia co do jednego z portfeli wielorybich. Tak, czyli to jest trzeci portfel
największy na świecie, że to należy do BlackRock. Dobra, czyli to jest jakby druga kropka. Tak. Trzecia kropka, którą w tej chwili mamy, no to coś, co już jest takim nudne jak flaki z olejem, ale BlackRock stara się o pewną zgodę od SEC-u, którą SEC cały czas przesuwa. Chodzi o ten spotowy ETF, tak? Wiemy o tym, że jeżeli oni dostaną tę zgodę, no to coś się wydarzy. Będzie to przełom, takie otworzenie Morza Czerwonego. Tu warto wspomnieć, dlaczego ten ETF jest taki ważny, bo niektórzy może nie zdają sobie sprawy, o co tutaj chodzi. No, chodzi o to, że duże instytucje, duże podmioty, które są prawnie zobowiązane do zakupów na rynkach regulowanych, one sobie nie mogą pozwolić na kupienie dużej ilości bitcoina na giełdzie. One muszą wykorzystywać instrumenty finansowe, które są regulowane przez na przykład SEC, tak? I w momencie, kiedy taki ETF powstanie i będzie za nim stał największy fundusz inwestycyjny na świecie, bo takim jest BlackRock w tym momencie, no to wtedy wszyscy będą mieli otwartą drogę do zakupów. Wszystkie instytucje i nie będzie żadnych problemów regulacyjnych przed tym, żeby mogły się zaopatrzyć w bitcoina, zabezpieczyć się bitcoinem. No i tutaj to może naprawdę wskazywać na to, że jeżeli ten ETF będzie uruchomiony, no bo tam inne fundusze inwestycyjne, które się starają ETF-a, no to nie są tak pokaźne środki, nie mają takich pokaźnych środków za sobą. No BlackRock to jest ogromna organizacja, 11 trylionów dolarów mają pod kontrolą, tak? I jak oni wejdą w tego ETF-a 1/10 swojej mocy, no to możemy naprawdę spodziewać się tu. Nie, no bo jak rozumiemy, to nawet nie chodzi o ten kapitał, którym dysponuje sam BlackRock, tylko że on się stanie taką bramą, gatewayem do tego, żeby właśnie inne fundusze mogły kupować. Warto wspomnieć też, że Larry Fink kilka lat temu powiedział, kto to jest? Larry Fink, no to jest szef BlackRocka. Tak. Właśnie, tak? Postać, taka szara eminencja, o której mało osób wie, a która jest naprawdę, myślę, że bardzo wpływowa w Stanach Zjednoczonych. No on kilka lat temu powiedział, że Bitcoin to jest indeks prania brudnych pieniędzy. No już w zeszłym roku BlackRock zrobił analizę rynku, analizę przyszłych możliwości inwestycyjnych, no i polecił swoim inwestorom, rekomendował, żeby 84% swoich aktywów przeznaczali na kryptowaluty. Czyli mają 180-stopniowe odwrócenie podejścia do kryptowalut. No właśnie, czyli widzimy, że pojawia nam się tutaj na scenie jeden taki gracz. I generalnie na początku, gdybyśmy odsłuchali naszą audycję sprzed roku i sprzed 2 lat, to wtedy się bardzo cieszyliśmy z tego, że duże organizacje, duże fundusze zaczynają wchodzić w świat kryptowalut. Mam swój komentarz do tego, ale dorzućmy jeszcze parę tutaj faktów. Oto okazuje się, że pod koniec sierpnia mieliśmy rekordową ilość aktywnych adresów portfeli bitcoinowych. Tak? Jest to jakiś indykator, jakiś wskaźnik, który najczęściej jakby interpretowany jest w taki sposób, że rośnie adopcja kryptowalut, co jest postrzegane jako coś pozytywnego, tak. No chyba że właścicielem tych rozproszonych adresów jest jedna instytucja. I tutaj nikt z nas tego nie bierze pod uwagę. Równolegle, jeżeli śledzimy Google Trends i sprawdzamy, jak często pojawia się zapytanie na temat kryptowalut czy bitcoina, to jest ono najniższe od 5 lat, jedno z najniższych od 5 lat. Jak to pogodzić w takim razie? Czy mamy do czynienia, jakby wychodzimy poza ramy interpretacyjne i powiem ci, co myślę. No tutaj jeszcze jedna rzecz jest, dodatkowa kropka, że na giełdach jest najmniejsza ilość bitcoina od lat. Jest wypływ kryptowalut z giełd. Tak. Ja nawet widziałem, będąc teraz w czasie podróży, widziałem gdzieś takie hasło, że giełdy będą upadać, no bo kończy się krypto na giełdach. To dziwne stwierdzenie, ale no, ktoś tak napisał. Myślę sobie, mam takie przekonanie, że w tej chwili dzieje się coś, na co kiedyś liczyliśmy, a co jednak może się okazać obusieczną bronią. Fundusze faktycznie chcą wejść w świat bitcoina, stąd nawoływanie do regulacji, do tego, żeby wszystko było regulowane i uważam, że stawiam swoją tezę albo manifestuję swoje przekonania, że jest coś bardzo złego. W momencie, kiedy jeden gracz albo kilku dużych instytucjonalnych graczy stanie się właścicielem istotnej podaży kryptowalut, w szczególności bitcoina, to bitcoin przestaje być tym, czym był na samym początku. No i mocy obliczeniowej. No jeżeli tak, no będą właśnie, kontrolować kopalnie, 4 z 5 największych kopalni, no ludzie mówią, że to udział procentowy BlackRocka w tych kopalniach nie jest jakiś tam znaczący, bo to jest do 10% z tego, co pamiętam, w niektórych to jest nawet kilkuprocentowe, ale chodzi o to, że no taki BlackRock ma ze sobą właśnie, jak wspomniałem, no taką ilość gotówki, możliwości inwestycyjnych, także przyjdzie do nich i powie, słuchajcie, albo robicie tak, jak chcemy, albo nie damy wam finansowania, to możemy wam rzucić kilkaset milionów dolarów. No kto by się nie pokusił, nie? No właśnie. No i teraz ja tylko
chcę wskazać na jedną rzecz, że mówienie o tym, że rynek kryptowalut powinien być jeszcze bardziej uregulowany, to jest po prostu strzelanie sobie w plecy. No bo im bardziej regulowany, tym więcej takich graczy, którym my nawet nie dorównujemy, nawet nie do kostek, nie wiem do czego nie dorównujemy, do niczego i tak naprawdę to, co było walutą w pozytywnym tego słowa znaczeniu, walutą ulicy, przestaje być walutą ulicy. Tak. Miejmy to z tyłu głowy, kiedy będziemy rozmawiać o tym, że to dobrze, że wchodzi Mika, czy wchodzą jakieś nowe regulacje. Nie, to mówię to jako Sławek, nie jako Kanga, to wcale nie jest dobrze. No dobra. Co takiego w ogóle się działo przez te ostatnie 5 tygodni, Kamil? Wiem, że na Kandze pojawiło się peer-to-peer, głośno... To jeszcze nie było cię jak peer-to-peer. No ja już byłem byłeś w podróży. Tak, już byłem w podróży, no, dokładnie. Peer-to-peer bardzo dobrze sobie radzi u nas. Tak. Także uruchomiliśmy go właśnie, tak jak powiedziałeś, chyba 5 tygodni temu. I od tej pory mamy cały czas duże zainteresowanie. Jak ktoś chce się dowiedzieć więcej, to zapraszamy na nasze wpisy blogowe. Tam jest wszystko opisane, jak zostać operatorem peer-to-peer, jak skorzystać z usługi peer-to-peer. No to jest jeden z elementów naszego blockchaina ludzi, o którym właśnie ty i Łukasz dużo mówiliście. To jest ta idea, z której jesteśmy strasznie dumni. Zresztą jak teraz będziemy jechać do Azji, no bo będziemy, mówiliście o tym na pewno wcześniej, będziemy w Singapurze, w Filipinach i w Indonezji. Tak. No to będziemy mówić o tym, że Kanga ma taki pomysł, czy realizuje taką ideę, którą nazywam blockchainem ludzi. Oto mamy świadomość, że pojawią się BlackRocki i banki i w ogóle wszystkie instytucje polityczno-urzędnicze nie będą sprzyjały kryptowalutowcom kiedyś, będą chciały na tym zawładnąć i będą miały narzędzia przymusu, takie jak choćby wypowiadanie masowe kont bankowych, czy stosowanie jakichś naprawdę ciężkich ataków w oparciu o prawo, więc musimy doprowadzić do tej sytuacji, że po prostu będzie nas tak wielu, że sama Kanga wszystkich będzie tak nas wielu rozproszonych, żeby system działał bez centralnej jednostki. To jest właśnie blockchain ludzi, strasznie jesteśmy z tego dumni. Spójrzmy na komentarze, co się tutaj dzieje. No właśnie, dobrze, że przyjechałeś, bo zarzucali mi i Łukaszowi, że nie czytamy komentarzy, także wiadomo, jak już jesteś, to wszyscy będą szczęśliwi. Czytamy. Tutaj pierwsze, co zwróciłem uwagę, to ktoś napisał, że dobrze widać, dobrze słychać, zanim się pojawiliśmy na antenie. Także dziękuję, to jest awansem ktoś napisał. Czytam, patrzę. Panowie, nie możecie zrobić wpłat przez Blue Media. Space Colonist pyta o to. Bardzo byśmy chcieli zrobić wpłaty przez Blue Media, ale Blue Media oficjalnie mówi, że trzyma się od świata krypto bardzo daleko. Ale jak ktoś ogląda z Blue Media, no to tak, zapraszamy do kontaktu. Z chęcią zaimplementujemy taką możliwość. Tak, no dokładnie. Natomiast pojawił się ostatnio w naszym zaprzyjaźnionym serwisie GoCash jeden z kanałów wpłaty. No tak, mamy możliwość wpłaty blikiem. No tak. Właśnie, jest to, wracamy do Blika, mieliśmy kiedyś Blika, był on wykorzystywany niestety bardzo mocno przez ludzi o złym i twardym sercu, przez skamerów, więc musieliśmy wprowadzić pewne rozwiązania, z których jesteśmy z nich bardzo zadowoleni i faktycznie w tej chwili Blik działa. I generalnie chcę, żebyście wiedzieli, że cały czas pracujemy nad tym, żeby dodawać nowe mechanizmy płatności. Gadaliśmy kiedyś z Blue Medią, Blue Media wprost powiedziała, krypto nie, boimy się naszego umiłowanego regulatora, że nie spodoba mu się to i ukaże nas i zabierze nam nasz biznes. Patrzymy dalej, obraz by się przyda na tą pustą ścianę logo Kanga. No tak, no bo my pewnie też o tym mówiliśmy nieraz, my w tej chwili zmieniamy nasze biura i tak trochę skaczemy z pokoju. W sumie nawet nie wiem, czy mówiliśmy o tym, nie wspominaliśmy. Tak. Wydaje mi się, że mogą o tym wspominać. Tak? No jesteśmy w trakcie takiej wielkiej przeprowadzki, no i faktycznie ta ściana wygląda... Ona czeka. Ale czeka. To, co będzie na niej, to będzie, będzie warte czekania. Pojawiało się pytanie o Pulse Chain. Zaprosimy zaraz Jacka i o tym porozmawiamy. Jakie są tutaj plany? No Maciek, jaki tutaj fajny komentarz. Musi przyznać, że KYC działał nas natychmiastowo, 30 minut po wysłaniu dokumentów, wszystko było zatwierdzone. Tak trzymać. Super, no, bardzo się cieszymy. Bardzo dziękuję i Grzegorz pyta się, kiedy ADA na Kandze w końcu będzie. Kurde, no follow the news. Będzie to ten, sami jesteśmy niezadowoleni, że tego nie ma. Tak jak kiedyś wam opowiadaliśmy, nie korzystamy z zewnętrznych rozwiązań. Wszystkie nasze integracje z każdym nowym blockchainem realizowane są przez nas, naszymi palcami, a to wymaga niestety istotnie większego zaangażowania sił programistycznych, a pomysłów mamy co niemiara. No dobra, wracamy dalej do dyskusji o tym, co się dzieje. Rozmawiajmy chwilę w ogóle o sytuacji politycznej.
No bo powiedzieliśmy o tym BlackRocku, co myślę sobie, powinniśmy to śledzić i wcale tak do końca się z tego nie cieszyć. Fakt jest taki, że jak oni dostaną tą zgodę od SEC-u na ten ETF, no to na pewno dostaną to w porozumieniu i na pewno będą realizować plany czy ambicje SEC-u. Nie ma się tutaj łudzić, ale cena pójdzie raczej wtedy do góry. To nie jest prawda inwestycyjna, pójdzie do góry. Natomiast ostatecznie myślę, że my, małe ludki, możemy na tym średnio wyjść, ale myślę sobie, że w ogóle sytuacja polityczna na świecie, nie chodzi mi o wybory w Polsce, które się zbierają, ale w ogóle na świecie jest bardzo ciekawa. No bo po pierwsze w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie w Stanach. Tak. Bardzo ważne, no bo kandydat, znaczy w tej chwili demokraci i republikanie dyskutują o tym, kogo wystawić, ale wiadomo, że demokraci wystawią Bidena, no bo taka jest zasada, że się wystawia... Nie wiem, czy on dożyje. No właśnie, pod warunkiem, że dożyje, tak. A druga, republikanie, no wszystko wskazuje na to, że będzie to Donald Trump, tak, który po prostu ma miażdżącą przewagę nad wszystkimi innymi tutaj kandydatami. I co ciekawe, im więcej zarzutów dostaje, tym większe ma poparcie. Niektórzy mówią, że to jest właśnie jego kampania, bo teraz dostał kolejne zarzuty, został zatrzymany, wyszedł z więzienia za kaucją. Aresztu. Z aresztu, tak. Przepraszam, bo to trzeba być tutaj oczywiście bardzo precyzyjnym. No ale coś się dzieje. Ten taki, powiedzmy, antysystemowy ruch w Stanach Zjednoczonych jest bardzo, bardzo wyraźny, ale nie wiem, czy wiesz, że w Argentynie 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu odbyły się prawybory. System prawyborów w Argentynie jest bardzo ciekawy, bo to nie jest tak, jak w innych systemach, gdzie mogą na przykład w prawyborach brać udział tylko, nie wiem, członkowie partii, czy jakieś ograniczone środowisko. W Polsce, jeżeli dobrze pamiętam, prawybory mamy w 2 miastach, we Wrześni i gdzieś tam jeszcze, i tutaj to chyba jest tak robione, że po prostu w tych miastach, czy w tych gminach wyniki wyborów są bardzo podobne do tych w całej Polsce. Tak, dlatego taki system jest tu przyjęty. Natomiast w Argentynie może głosować każdy. Tak się dowiedziałem i podobno w tych prawyborach brało udział bardzo, bardzo dużo chętnych. Wygrał człowiek, nigdy nie mogę zapamiętać jego nazwiska, Javier Milei. To jest człowiek, który jest totalnym wolnościowcem, skrajnym libertarianinem, a ci, którzy się znają na doktrynach politycznych, to nawet mówią, że jest anarchokapitalistą, czyli to jest taki człowiek, który mówi, władza powinna być ograniczona do totalnego minimum, powinniśmy być w zupełności wolni, powinniśmy zrezygnować ze swojej lokalnej waluty, niestety na rzecz dolara. Myślę, że to dlatego, że on pewnie za dobrze nie zna się na Bitcoinie. Wolność do tego stopnia ma się posuwać, że jeżeli będziesz chciał sprzedać swoją nerkę komuś, to możesz to zrobić. Tak. Nie dyskutuję teraz o tym, natomiast zwracam uwagę, że w tej chwili na świecie, o czym nie mówimy, a jednak ma to jakąś korespondencję do tego, co my wyznajemy, to znaczy do Bitcoina, który postrzegamy jako pewną oazę, a być może ostatni bastion wolności, powstają, czy coraz bardziej umacniają się antysystemowcy. Uwaga, tutaj powiem disclaimer, nie chcę być zrozumiany w ten sposób, że ja popieram te ruchy, bo to, czy je popieram, czy nie popieram, to jest moja prywatna sprawa. Natomiast dostrzegam, że te antysystemowe ruchy są coraz bardziej wyraźne. No i fakt, że w Argentynie ktoś taki wygrał prawybory, no to jest niezwykłe, tak bym tutaj powiedział. No i zobaczymy, jak to będzie. A w kontekście jeszcze wyborów w Stanach Zjednoczonych, no to wśród republikanów jeden z kandydatów, który był pro-bitcoinowy, no już zrezygnował. Tak naprawdę nie dostał się nawet do debaty tej takiej republikańskiej, telewizyjnej, bo chyba miał mniejsze poparcie niż 1 punkt procentowy. Niestety. Tak. No ale tam ogólnie wszyscy w tym momencie w Stanach Zjednoczonych kandydaci na prezydenta mają jakieś powiązania z kryptowalutami, można powiedzieć. No, nie wiem, czy słyszałeś o tym fakcie, że Donald Trump, jak sprzedał te swoje NFT jakiś czas temu, no ma w tym momencie kilkaset tysięcy dolarów w ETH. Dobrze. Bo zarobił kilka procent. A z drugiej strony mówimy o Johnie Kennedy, chyba John Kennedy? Robert Kennedy, przepraszam. Demokrata. Syn tego Kennedy'ego, jakiś czy wnuk. No, ktoś z rodziny, z klanu. Tak. Z klanu Kennedy, tak. Kupił swoim dzieciom 7 dzieci i po 2 bitcoiny. Tak, i on jest postrzegany po stronie demokratycznej jako, po stronie demokratów, jako ten, który jest entuzjastą bitcoina. No, po stronie republikanów jest ich więcej. Będziemy śledzić, jak te wybory będą tutaj przebiegać. No, myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Tym bardziej, że no z jednej i z drugiej strony
republikanie, jak i demokraci w Stanach Zjednoczonych są przeciwko CBDC. Znaczy mają ludzi, którzy są przeciwko CBDC. Tak. No, także wygląda to ciekawie. Tutaj zobaczymy, co się będzie działo, no bo jeżeli maszyna rządowa, czy maszyna, aparat państwowy Stanów Zjednoczonych będzie za CBDC, a przyszły prezydent będzie przeciwko CBDC, no to mogą się ciekawe starcia rozwijać. Tutaj Michał napisał, że Robert Kennedy to jest bratanek JFK, czyli tego Kennedy'ego, którego... No w każdym razie z jednej rodziny. Którego ktoś skrócił głowę. Przepraszam, to było nie... Ty się wytnie. Nie, to było... Bardzo przepraszam, bo to było nie w porządku. No dobra, będę chciał zaraz z tobą porozmawiać o innych sprawach, może o tej podróży, którą odbyłem, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić tutaj Jacka Dudzica, który nam powie, co takiego dzieje się w tej chwili na Kandze. Czołem Jacko, witaj. Poczekaj Jacku, bo cię nie słyszymy. Dobra, to teraz ja włączę głośnik. Jacku, powiedz. Nie słychać Jacka. Nie słychać Jacka. Jacku, zobaczycie coś. O, 2, 3. Teraz słychać. Tak. Dobrze, przełączę na inny mikrofon. No, na Kandze Business as usual pracujemy. Tu ktoś w komentarzu zapytał napisał, że jesteśmy jedyną prawdziwą giełdą, nazwijmy to, na której cały czas Pulse Chain jest notowany i nie zamierzamy dokonać żadnej zmiany, jeśli o to chodzi. Choć jesteśmy scentralizowaną giełdą, jesteśmy prowolnościowi i wspieramy ciekawe eksperymenty, takie właśnie jak Xen, jak Pulse Chain, niezależnie od tego, co się dzieje wokół tych projektów. Ciekawostka jeszcze taka może jedna, nie wiem, o tym nie było mówione, ale Gala Games ma swoje problemy. My dalej notujemy Galę. Jest to bardzo dobry projekt, aczkolwiek tam się troszkę dzieje wokół kwestii własnościowych, także my jesteśmy, na spokojnie podchodzimy, obserwujemy rynek i jesteśmy optymistycznie do niego nastawieni. No i a propos tego optymizmu, to chciałbym powiedzieć, że patrząc na to, co się dzieje na rynku, przede wszystkim wiadomo, mamy bessę i to taką w pełnej krasie, więc spadają obroty, coraz mniej się dzieje na giełdach tak naprawdę, jak obserwujemy rynki, to coraz mniej płynności jest, no ale to jest taki bardzo charakterystyczny moment roku, też wrzesień to nie jest najlepszy miesiąc dla krypto. Natomiast jeżeli zerkniemy sobie na największe sieci warstw drugich i te zbudowane na maszynie wirtualnej Ethereum, okazuje się, że kilka jest takich, które dominują. No i my nie chcemy pozostać tutaj jakby w tyle. Mamy Arbitrum, mamy Polygon, no to będziemy mieli optymizm i to chciałbym tak zdradzić, że w zasadzie trzecia największa w tej chwili sieć działająca po protokole Ethereum. Optymizm, co prawda dwie długości możemy powiedzieć za Arbitrum i za Polygonem, no ale bardzo dobrze postrzegana, dobrze rozwijająca się o ciekawych projektach. Optymizm pojawi się wkrótce na Kandze. Mam nadzieję, że jesteście z tego powodu zadowoleni. To jeszcze może zdradzę jedną ciekawostkę, że jak optymizm, no to będzie jeszcze jedna sieć niedługo, ale już nie powiemy jaka. Natomiast będą dwie, no ale do optymizmu możecie się już przygotowywać. Także to tak optymistycznie. Za kulis optymistycznie. Jacku, powiedz, jakie mamy, to co może zdradzić, jakie mamy plany, jeżeli chodzi o Azję, no bo w tej chwili faktycznie delegacja Kangi tam się wybiera z zamiarem, jak zwykle zawsze gdzieś jedziemy, to z zamiarem tego, żeby zmieniać świat. Dwa zdania jeszcze na ten temat, no bo jedziesz tam również i wiem, że masz konkretne cele. No, warto może zaznaczyć, że jedziemy na największą konferencję krypto na świecie, przynajmniej jest ona tak postrzegana, najważniejsza. Cały świat się tam zjeżdża, przedstawiciele wszystkich fundacji, wszystkich firm deweloperskich, wszystkich zespołów, które pracują nad ekosystemami, bo i Polkadot jest jednym z głównych sponsorów, ale też giełdy od Binance, przez wszystkie
z czołówki, nie wiem, pierwszej 20, 30, 40, najważniejsze projekty, takie powiedzmy pierwsza 30 CoinMarketCap prawdopodobnie będzie tam 100% reprezentowana, więc jedziemy tam, bo cały świat się tam zbiera i będziemy chcieli się tam pokazać, będziemy tam mówili o projekcie blockchainu, czy raczej o idei blockchain ludzi, będziemy nawiązali kontakty, chcemy przyciągnąć do Kangi nowe projekty, mamy już umówione spotkania z przedstawicielami różnych krajów azjatyckich, ponieważ tamtąd też mamy klientów. No ale potem warto wspomnieć, jedziemy na Filipiny na taki tygodniową, znaczy w zasadzie 5-dniową konferencję, tydzień blockchainem, filipiński tydzień blockchaina. To też jest interesująca konferencja, a potem jedziemy do Indonezji, gdzie będziemy również pogłębiali nasze kontakty z tamtejszymi środowiskami i mamy umówione bardzo ciekawe spotkania z przedstawicielami środowiska krypto właśnie z tamtego regionu. Także mamy bardzo duże ambicje i zamierzamy przywieźć teczkę pełną ciekawych projektów i kontaktów. Jasne, Jacku. Bardzo dziękujemy Tobie za ten komentarz. Jak zwykle bardzo miło Cię było widzieć tutaj na łonie kwadransu. No i co? I widzimy się gdzieś tam w kolejnym odcinku. Dzięki, Jacek. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. A ja, Kamil, chciałem Ci powiedzieć 2 zdania na temat tego, gdzie byłem. No właśnie, też chciałem Cię zapytać, zanim powiesz, no to słuchaj, no bo rozmawialiśmy wczoraj trochę, ale to dzisiaj zamienimy kilka zdań, a myślę, że w naukowym porozmawiamy szerzej. Także może powiedz tak, nawiązując już do tego tematu krypto, w którym jesteśmy, no to powiedz, jak podczas tej Twojej podróży, gdzie zauważyłeś największą adopcję kryptowalut? Jest jedno państwo, może tylko powiem, że po prostu przejechałem plan, który miałem, to ja i moja rodzina, w sumie jest nas 5, przejechaliśmy środkami komunikacji transportu publicznego z Lizbony do Hongkongu, zahaczając o Pekin. Rok przygotowałem się do tej podróży, zależało mi na tym, żeby było jak najmniej samolotów. Samolot był tylko w jednym miejscu, oto z Gruzji do Kazachstanu musiałem przylecieć nad Morzem Kaspijskim. Tak to wyglądało. Bardzo fajna podróż, zapraszam na mój profil na Facebooku, on jest otwarty, tam relacjonowałem całą tę podróż. Bardzo dużo obserwacji najróżniejszych. Jeżeli chodzi o państwo, które ma największą adopcję krypto, to powiem tak, zwiedziłem tam dużo tych państw, jest tylko jedno, które rzuca się w oczy i rzuca się po prostu tak, że gdziekolwiek nie spojrzysz, to widzisz kantor kryptowalutowy i nie taki, gdzie możesz kupić tylko bitcoina, tylko masz po prostu całą gamę kryptowalut. To jest Turcja. Gdzieś przygotowując się do tego odcinka, też widziałem jakiś artykuł, że ponad połowa Turków podobno posiada jakąś frakcję kryptowalut. Nie wiem, jak to zostało zmierzone. Widziałem tylko tytuł, nie czytałem tego artykułu. To jest w ogóle kierunek, którym my jako kangonauci powinniśmy się zainteresować. Będziemy o tym rozmawiać na No Comment. Na temat w ogóle tego, co widziałem w Chinach, też chętnie opowiem. Dodam, tak żeby zachęcić was, że spotkałem w Chinach prawie nikt nie mówił po angielsku. W tych Chinach, w których ja byłem, znaczy wiadomo, że ktoś tam mówi, ale generalnie ludzie nie mówią w ogóle po niczym, nie mówią po chińsku po prostu, tak? Ale spotkałem wykształconego człowieka, który jednego dnia oprowadzał mnie po Pekinie, mówił po angielsku biegle, 45-letni facet, pytał się o Polskę. No, w pewnym momencie jak się go zapytałem o Facebooka i zapytałem się go o Bitcoina. Nie miałem odwagi, żeby zapytać się go o tą akcję ze studentami w 1989 roku, co tam czołg, tak, na placu Plac Niebiańskiego Spokoju, tak to się nazywa po polsku. No ale zapytałem się go o Facebooka i o Bitcoina i on powiedział, że on nie ma zielonego pojęcia, co to jest Facebook i co to jest Bitcoin. I o tym też chciałbym porozmawiać, bo po prostu miałem takie wrażenie, że ten świat, w którym byłem, jest zupełnie innym światem. I w momencie, kiedy zdaję sobie jeszcze sprawę z tego, że to my w Europie, tej małej Europie, staramy się mówić po angielsku, gdzie już od Turcji, w Gruzji, w Kazachstanie wszyscy mówią po rosyjsku, w Chinach wszyscy mówią po chińsku, to który świat jest tym światem prawdziwym. Ale o tym pogadamy na koment. Zapraszamy do tego, żeby odsłuchać. Dobra, no to myślę, że to jest dobry moment, żeby ogłosić wyniki naszego konkursu. Kamil, oddaję tobie ten honor. Tak, no to w zeszłym tygodniu była taka sytuacja, że zgłosiła się do nas osoba podczas trwania kwadransa, że była bliżej wyniku
tego, który był prawidłowy. No niestety muszę zmartwić, że dodała ten komentarz w czwartek. Tak jak wspominamy za każdym razem przy mówieniu o naszym konkursie, liczą się tylko głosy dodane we wtorek i środę. Jeszcze raz przypomnę teraz wynik, jak wygląda konkurs. Konkurs polega na tym, że zachęcamy wszystkich do zabawienia się we wróżbitę, czyli przewidzenia ceny Bitcoina w przyszłości. Ta przyszłość to jest przyszły tydzień, godzina 9 rano na kandze para Bitcoina do dolara, do USDT konkretnie. Trzeba trafić cenę Bitcoina z dokładnością do $25. Kto jest bliżej tej ceny, ten wygrywa. No, jeżeli głosy dodane tylko we wtorek i środę się liczą, to przypominamy, nie można tych głosów później edytować. Jeżeli są zedytowane, to też nie biorą udziału w konkursie. W zeszłym tygodniu była sytuacja, żeby ktoś był bliżej, ale niestety dodał w czwartek, dlatego tego głosu nie policzyliśmy. No w tym tygodniu jest taka sytuacja, że ktoś się pomylił o $25 i 34 centy. Liczymy tylko poniżej $25. Tak. No niestety jedna osoba była najbliżej, był to Mali 7459, niestety nie wygrywa. W zeszłym tygodniu, no jeszcze dodam jaka nagroda. Nagrodą jest 1/10 naszych łapek w górę pod tym odcinkiem, którym teraz oglądamy. Czyli w zeszłym tygodniu było 478 łapek, czyli nagroda z zeszłego tygodnia na dzisiaj powinna być 47,8. W związku z tym, że nikt nie wygrał, nagroda jest przechodnia, czyli przychodzi na przyszły tydzień i zostaje skumulowana z nagrodą z następnego tygodnia. Czyli w przyszłym tygodniu można liczyć na to, że nagroda będzie 2 razy większa niż w tym tygodniu, czyli koło 100 kang. I tutaj od razu zachęcamy, jeszcze powiem tylko tak, no może już zamykając temat konkursu, jak wygląda zgłoszenie do konkursu? No zgłoszenie do konkursu polega na tym, że trzeba dodać hashtag pod naszym odcinkiem, kwadrans z kangą, numer 166, przepraszam, tak. I w formacie pięciocyfrowym cenę dolara, jaką ktoś przewiduje na przyszły tydzień, jeszcze raz powtarzam, wtorek o godzinie 9, para USDT do Bitcoina na kandze. No i tutaj wielka prośba, od razu już tak zahaczymy o to, że łapki w górę są ważne, no bo to im więcej łapek w górę, no ale też nam zależy na tym, żebyście dawali łapki w górę, żebyście subskrybowali kanał, żebyście udostępniali ten materiał, żebyście dzwoneczki przycisnęli, wtedy żaden materiał wam nie umknie. No i to jeżeli udostępniacie ten materiał i po więcej lajków będzie, większa jest nagroda, czyli win-win, tak? My jesteśmy happy, bo więcej osób nas ogląda, do większego grona zainteresowanych docieramy, a wy macie wyższą nagrodę w związku z tym za przyszły tydzień. Także zachęcamy jeszcze raz, weźcie udział w konkursie. Dzisiaj, jutro można dodawać przewidzianą cenę Bitcoina na przyszły tydzień na godzinę 9 rano. No i co? No, zachęcamy do brania udziału w konkursie. Niestety tak jest. Dzisiaj nikt nie wygrał, za tydzień kumulacja. Na pewno stratny ktoś nie będzie. W przyrodzie nic nie ginie, jak to się mówi. Tak a jeszcze też przyłączam się do tego apelu, o którym powiedział Kamil. To jest bardzo ważne, żebyśmy lajkowali, udostępniali, wciskali dzwoneczki. Komentowali. No tak, każdy komentarz zwiększa zasięg, więc napiszcie, pamiętajcie, żeby po tym odcinku napisać, jak go oceniacie w skali od 1 do 6, no bo przecież dzielimy się dobrą nowiną. Kamil, na koniec jeszcze jeden temat. Serwis Being Crypto podjął dyskusję o kolejnej propozycji, kim mógłby być Satoshi Nakamoto. Tym razem postawili na, już patrzę nazwisko, Gavin Andersen, to jest człowiek, który był zaangażowany na samym początku w rozwój samego oprogramowania Bitcoina. Sam Gavin twierdzi, że znał Satoshiego, ale tylko i wyłącznie z wymiany mailowej. No tak jak wszyscy pozostali, tak? Nie znam nikogo, kto widział Satoshiego twarzą w twarz, a jak widział, to nie żyje pewnie. No, ale zmierzam do tego, że na Being Crypto jest cała taka analiza, czy Gavin mógłby być Satoshi Nakamoto, no i odpowiedź jest taka, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Mnie natomiast zastanawia jedna rzecz. Jaki jest powód, żeby ujawnić jego tożsamość? Ja sam w ogóle myślę, że on już nie żyje, no nie? Ale co by to zmieniło? Wiedzielibyśmy, kto ma ten 1 milion bitcoinów. No, ale gdyby ten ktoś żył, albo gdyby ten ktoś nie zgubił kluczy prywatnych do tego. To chodzi o to, że gdybyśmy wiedzieli, to moglibyśmy wiedzieć, czy te bitcoiny są realnie do odzyskania, czy nie. Bo jeżeli nie wiemy, to my nie wiemy dalej, czy kiedykolwiek... Kamil, ale to przecież dobrze znamy ludzką naturę. Jaki człowiek, jak silnego ducha musiałby być, żeby nie ruszyć choćby kawałka z tego portfela?
Rozumiesz, no nie? To mówimy... No coś w tym jest. Tak. Więc mieliśmy takie wahania cen i takie skoki cenowe, no, że gdyby ktoś go sprzedał na poziomie $65,000, miałby $65 miliardów. No tak, zakładając, żeby mu się udało to wszystko sprzedać. No tak, no, byłoby ciężko, tak. Ale... Na Kanze mamy w ogóle taką usługę VIP, jeżeli ktoś chce kupić dużą ilość kryptowaluty albo sprzedać, na przykład ty, Satoshi Nakamoto, jeżeli będziesz chciał się ich pozbyć, przyjdź do nas, pomożemy ci to zrobić. Tak, no, tak jest. No, myślę sobie, że tak długo jak Satoshi będzie nieznany, tak długo będzie tak jest lepiej. Ale to jest... I chciałem jeszcze nawiązać do tego, że w Budapeszcie jest pomnik Satoshiego Nakamoto. I to jest jedyne, zgodnie z moją wiedzą, jedyne miasto na świecie, które postawiło jemu pomnik. Wiesz, co się dzieje, jak się zbliżasz do tego pomnika i spojrzysz mu w twarz? Nie wiem. Tam jest lustro. Widzisz siebie. I to jest właśnie ta idea, o której mówimy. O blockchainie ludzi i o kryptowalutach. Kryptowaluty to ludzie. Nie instytucje, nie fundusze, nie banki i nie rządy. To po prostu ludzie i nie możemy o tym zapominać. No i tyle. No, kryptowaluty dają pieniądze w ręce ludzi, można powiedzieć, tak? No tutaj jest, z jednej strony to jest, każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony nikt nie opiekuje się tymi środkami za nas i z drugiej strony my mamy pełną kontrolę nad tym, tak? Czyli no, każdy jest odpowiedzialny za swoje środki od A do Z. Tutaj nie ma osoby, do której można się zwrócić, że źle się przelew zrobiło, że ktoś dostał środki w nieodpowiedni sposób, nie można cofnąć przelewów. Także no, ja jestem zwolennikiem tego, żeby odpowiadać za siebie w 100%. No oczywiście, jak ktoś za nas odpowiada, to zaczynają się robić problemy. Przeczytajmy na koniec jeszcze komentarze. A gdyby tak KNG wykorzystać do na przykład przesyłania innych krypto, na przykład wysyłamy ETH i do przesyłu potrzebna jest opłata KNG, a nie WTH. Dobry pomysł. Nawet chyba jest gdzieś tam na liście do wdrożenia. Przepraszam bardzo, jak wygląda sytuacja z Łokik. Rozmawiamy z Łokikiem i czekamy na wyjaśnienie sprawy. Jestem dobrej myśli. Tak zresztą wygląda sytuacja. Używaj odważnie KNG i kryptowalut. No właśnie, no tak jest. No, sytuacja. Tak, Dolp jeszcze zaznaczył, że Bartek zadał pytanie a propos Łokiku. No, tam się dzieje, działamy. Zresztą równie dobrze wygląda sprawa, jeżeli chodzi o nas niekończący się spór z... Kanga najlepsza firma. Tak, Kanga najlepsza firma albo Kanga na fali, no nie? Tak. Poczekajcie jeszcze chwilę, w końcu zobaczymy słońce. No i to tyle. Większej ilości komentarzy tutaj nie widzę, także myślę, Kamil, że mogę Tobie podziękować i zapytać się o Twój okrzyk wojenny na koniec. BCK. Bitcoin ciągle królem. No a ja jak zwykle Kanga na fali. Dzięki. Coco Jumbo i do przodu, proszę ocencie ten odcinek w komentarzach, a my widzimy się podczas no comment. Dzięki. Tak jest. Dzięki, Sławku.